Nie wiem, czy wiesz, ale w ostatnich 3 miesiącach 2023 roku na rynku kredytów mieszkaniowych mieliśmy rekordy wszechczasów, jeżeli chodzi o kwoty udzielonych kredytów. Banki są tym zachwycone i co więcej powiem, szykują się na to, że od połowy roku 2024 również wrócą do rekordowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych, ale czy taka jest prawda i z czego to wynika? No to przyjrzyjmy się raportowi Biura Informacji Kredytowej, przyjrzyjmy się w ogóle informacjom o tym, co jest na rynku, jak wyglądała realizacja tego już starego programu, ale ciągle działającego na rynek Bezpieczny Kredyt 2%. No i co może zrobić mieszkanie na start? Chciałbym, żeby kiedyś może władze słuchały naszych audycji, bo może by się czegoś dowiedziały, bo widzę, że może idą w nie najlepszym kierunku. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, jakie są trendy, jakie są zmiany w prawie, szczególnie te wpływające właśnie na ceny nieruchomości, mieszkań, domów, działek, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Pisz nam w komentarzach sugestie tematów nowych audycji i przypominam tradycyjnie, że na stronie symen24.pl znajdziecie te same audycje, ale z wykresami, które możecie zobaczyć w takiej statycznej formie i które będziecie mogli powiększać. I przejdźmy do najważniejszych informacji, które wiążą się z tym, co dzieje się na rynku nieruchomości i co dzieje się w kredytach mieszkaniowych. Trzeba powiedzieć, że kredyty mieszkaniowe można określać czy też analizować na podstawie kwot udzielonych kredytów lub też ilości udzielonych kredytów. I zobaczmy sobie, co podaje Biuro Informacji Kredytowej. Jeżeli spojrzycie się na ten wykres, to widzicie kwoty kredytów i tym takimi kolorowymi kropkami lub kolorową linią zaznaczyłem ostatnie 6 miesięcy roku 2023. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu tych 6 miesięcy, czyli od 1 lipca 2023 działał program dopłat do kredytów zwany bezpiecznym kredytem 2%. I od razu też powiem, że ten program osiągnął niezwykły sukces. Przekroczył założenia jego pomysłodawców, bo założenia były takie: w latach 2023 w połowie i w całym roku 2024 ma być udzielonych 50 tysięcy kredytów. A ile udzielono z tego, co podaje BIK? Na razie podaje, że udzielono 92,6 tysiąca kredytów tylko w 6 miesiącach. Miało być 50 tysięcy w ciągu 18 miesięcy, a wyszło 92,6 tysiąca w ciągu 6 miesięcy. I co ważne, pamiętajcie, że to są kredyty udzielone, ale jeszcze te kredyty będą nadal udzielane w styczniu, może w lutym, może nawet w marcu, no bo czas realizacji umów kredytowych od złożenia wniosku czasami jest dość długi. Zakładano, że w tych 18 miesiącach, czyli połowie 2023 i 2024, sfinansowane zostaną zakupy na łączną kwotę 16,4 miliarda, znaczy te kredyty zostaną wspomożone dopłatami. Wykonanie w ciągu 6 miesięcy 27,2 miliarda, znowu dane BIK. Oczywiście budżetu państwa to tyle nie kosztuje, bo jest to program bardzo tani. Zakładano, że dopłaty do kredytów, bo przypominam, że program bazuje na dopłatach do kredytów, czyli różnicy między tym oprocentowaniem i ratą obliczoną na normalnym oprocentowaniu, a tą na tym uprzywilejowanym 2%, zakładano 941 milionów złotych na te 18 miesięcy, że te dopłaty tyle wyniosą. No, skoro przekroczono znacząco ilość kredytów, skoro przekroczono znacząco kwotę łączną tych kredytów i skoro te wszystkie kredyty zostały udzielone w 2023 roku, a nie zostały udzielone
w 2024, a przecież zakładano taki równomierny w miarę rozkład brania tych kredytów, to znaczy, że te dopłaty z pewnością będą większe, chociaż trzeba przyznać, że na ten okazję, czy też na intencję ograniczenia tych dopłat oddziaływuje to, że przy założeniach tworzenia programu zakładano, że oprocentowanie kredytów będzie nieco wyższe niż teraz. Oczywiście czekamy na oficjalne podsumowanie wyników programu Bezpieczny Kredyt 2%. No, jestem ciekaw, kiedy ono nastąpi. Spójrzmy się jeszcze na te kwoty kredytów. No i widzimy, że one zaczęły gwałtownie rosnąć. Przypominam też, że może w lipcu jeszcze tak gwałtownie nie rosły. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ludzie rezerwowali sobie mieszkania i podpisywali na przykład umowy przedwstępne już w czerwcu. Niektórzy nawet w maju, ale wniosek mogli złożyć 1 lipca, więc rozpatrzenie ich sprawy trwało trochę i po prostu zostało przełożone i widzimy to w wynikach sierpnia lub września. Zauważcie też, że już w zasadzie ten wynik grudniowy jest niższy niż wynik listopadowy. W grudniu te kwoty kredytów mieszkaniowych łącznie, bezpieczny kredyt i wszystkie normalne, wyniosły 8,6 miliarda, a w listopadzie było to 9,8 miliarda, w październiku 9,7 miliarda. Takich kwot nie mieliśmy nigdy, takich kwot kredytów mieszkaniowych. No banki są po prostu tym zachwycone, jak sądzę. Spójrzmy jeszcze też na ilości kredytów i tutaj widzimy, że troszeczkę wygląda inaczej wykres, zwłaszcza w tej dziedzinie sprzedaż miesięczna, gdzie są wykresy kolejnych miesięcy nałożone. Zauważcie, że jednak był rok 2021 do października tego roku, kiedy ilość kredytów udzielanych była wyższa. No, oczywiście w listopadzie mamy rekord w ciągu ostatnich kilku lat ilości kredytów udzielanych w listopadzie, ale te liczby były kiedyś po prostu większe. I tak w każdym razie w grudniu 2023 21,1 tysiąca umów. W listopadzie 24,3 tysiąca umów. W październiku 24 tysiące umów i pewnie jeszcze te umowy, tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy również w miesiącach pierwszych roku 2024. Nie osiągnęliśmy rekordowego poziomu umów, jak widzicie, ale zawsze jest to wynik naprawdę bardzo dobry, jak na to, że w całej Europie na przykład panuje kryzys mieszkaniowy, ludzie kupują mniej mieszkań, a u nas się rzucili. I teraz porównajmy sobie jeszcze to, co zostało uzyskane dzięki temu kredytowi. No wiemy wszyscy, że ceny mieszkań wzrosły, ale celowo chcę porównać ten bezpieczny kredyt z tym, co proponuje rząd Mieszkaniem na start. I zapamiętajcie te dane. Według tego, co podaje Biuro Informacji Kredytowej, takim głównym beneficjentem programu Bezpieczny Kredyt to był 30-latek, około 30,4 roku życia. To jest ich przeciętny taki korzystający z tego kredytu, który w większości samodzielnie w 56,9%, prawie 57% to singielka zaciągała kredyt hipoteczny. Wśród wszystkich kredytobiorców mieszkaniowych zaciągających kredyt w przedziale 350 do 500 tysięcy, chodzi o w ogóle kredyt mieszkaniowy, tak? To 67% stanowiły osoby, które korzystały z tych warunków preferencyjnych. W przedziale 500-600 zaciągających te kredyty to było 66,5% tych beneficjentów tego kredytu, czyli w zasadzie tyle samo. Natomiast warto zwrócić też uwagę, zgodnie z tym, co podaje BIG, że takie
kredyty mieszkaniowe na warunkach tych rynkowych, zwykłych, po prostu nie zostali oni objęci tym, że mogą wziąć bezpieczny kredyt, to były osoby starsze, średnia wieku wynosi 37,5 roku, a single w tej grupie to było tylko 31,6% udziału. Razem, tak jak powiedziałem wcześniej, 92 600 osób skorzystało z tego kredytu, bezpiecznego kredytu na łączną sumę 27,2 miliarda złotych. I program ten stanowił 36% całorocznej akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w roku 2023, ale w samym drugim półroczu, wtedy kiedy on faktycznie działał, to dał ponad połowę, 51% kwot kredytów zostało udzielonych właśnie w ramach bezpiecznego kredytu 2%. No i czego możemy spodziewać się w roku 2024? Przede wszystkim z racji tego, że Bank Gospodarstwa Krajowego powiedział, że jest na chwilę obecną konieczne wstrzymanie przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt, bo ustawa ciągle działa, no to ten bezpieczny kredyt na razie w 2024 nie będzie działał. Zresztą widać, że przekroczono jego założenia. Ale branża bankowa liczy i spodziewa się, że jej zarobki zostaną znów uratowane przez program Mieszkanie na Start. Zaraz do tego programu przejdę, ale spójrzmy się. Branża bankowa liczy na to, że zostanie uratowana. Dlaczego? Dlatego, że jest ratowana przez pieniądze wszystkich, którzy kupują mieszkania. Tak naprawdę takie programy dopłat do rat kredytów dla państwa nie są zbyt drogie. Co to jest miliard w skali naszego budżetu? Bo pamiętajmy, to są dopłaty do różnicy w cenie kredytu. Kto za ten program płaci? Za program Bezpieczny Kredyt na pewno zapłacili ci, którzy wzięli ten kredyt i skorzystali z niego, to pewne. Ale też zapłacili wyższymi cenami mieszkań wszyscy ci, którzy chcieli kupić mieszkanie, a nie zasługiwali na kredyt bezpieczny 2%. No, zyskali, zarobili na tym programie na pewno wszyscy ci, którzy chcieli sprzedać mieszkanie, szczególnie te, które podlegało temu bezpiecznemu kredytowi 2%, i wiemy, że w niektórych miastach po prostu wzrost cen był ogromny. Spójrzmy się na założenia kredytu Mieszkanie na Start i na tym wykresie widzicie takie proste porównanie. Te linie takie prosta i ta krzywa, zakrzywiona parabola. Ta parabola zaczyna się w momencie, kiedy kończy się próg, w którym możesz wziąć kredyt na jakichś określonych warunkach, i założyłem i narysowałem ją przy założeniu, że to średnia ważona stopa oprocentowania. Ten kredyt, który musisz wziąć ponad ten kredyt Mieszkanie na Start, będzie oprocentowany na 7%. To jest takie mniej więcej realne oprocentowanie. I wzięliśmy też tutaj średnie ceny mieszkań 1, 2, 3 i 4-pokojowych w Koninie i w Warszawie. Te 4-pokojowe w Warszawie się w ogóle nie załapały na ten wykres, bo wyskakują. Te dane opracował Marcin Drogomirecki i chciałem tylko pokazać Wam jedną rzecz. Spójrzcie się uważnie. Pierwsze 4 linie, te pionowe, te przerywane, czarna, czerwona, zielona i niebieska, odpowiadają mieszkaniom 1, 2, 3, 4 pokoje w Koninie, średnie ceny. Małe miasto. Tendencyjnie oczywiście wybrane, ceny niskie, a te 3 pozostałe, czyli ta czarna przerywana, pionowa przerywana i zielona przerywana, to 1, 2, 3 pokoje w takim mieście jak Warszawa, średnie ceny ofertowe tych mieszkań. Zobaczcie, że ten program daje możliwość zakupu, lepszego zakupu komuś, kto chce kupić mieszkanie w większym mieście. W dużym mieście, takim jak na przykład Warszawa, no to singiel, który chciałby kupić przeciętne mieszkanie jednopokojowe, chociaż to nie jest najrozsądniejszy zakup, mieszkanie jednopokojowe, już musiałby skorzystać z kredytu, który byłby oprocentowany łącznie ponad 5%. To byłaby taka średnia ważona stopa oprocentowania tego kredytu. Żaden rarytas w porównaniu z kredytem 2%, bo jak widzicie, ta czarna linia, taka pozioma na poziomie 2%, to jest kredytowanie właśnie 2%. I widać,
że po prostu w porównaniu z tą barierą, to w dużych miastach single, ale nawet można powiedzieć pary, w jakiś sposób zostały wyeliminowane z tego rynku takich dobrych kredytów. Oczywiście oni nadal dostaną lepszy kredyt niż na tych warunkach takich ogólnych, zwykłych, ale to już nie jest tak preferowane jak teraz. Widać, że prawdziwymi beneficjentami tego kredytu nowego, mieszkanie na start, mogą być osoby, które, uwaga, w odróżnieniu od bezpiecznego kredytu, to tutaj mogą posiadać mieszkanie, niekoniecznie muszą je sprzedać, mają trójkę lub więcej dzieci i mogą kupić sobie na przykład dom. Tak wygląda pomysł tego nowego kredytu Mieszkanie na start, na który oczywiście już, jak powiedziałem, trochę nóżkami przytopują banki polskie, bo gdybyśmy spojrzeli się na te całe akcje kredytowe, zarówno na kwoty kredytów, jak i na ceny kredytów udzielonych w ostatnich latach, no to widzimy, jak poważnie banki cierpiały w roku 2000, mniej więcej od połowy roku 2022 do początków roku 2023. Kilka miesięcy cierpień banków, fatalnych zarobków, kiepskiej akcji kredytowej. Nikt nie chciał brać kredytu, bo wysokie stopy procentowe. A teraz oczywiście troszeczkę rozluźniono te wymagania dotyczące stóp procentowych, czy też obliczania zdolności kredytowej. To jest jedna z przyczyn wzrostów kredytów mieszkaniowych. Troszeczkę teoretycznie wzrosła nam zdolność kredytowa, to też jest ta przyczyna, ale jak widać z tych wykresów, główna przyczyna gwałtownego wzrostu akcji kredytowej to jest właśnie bezpieczny kredyt. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby się spojrzeć i zastanawiał się, dlaczego nagle przed lipcem zaczęły rosnąć kredyty, no to też uprzejmie informuję, że te osoby, które brały kredyt na przykład w czerwcu albo w maju, czy nawet w kwietniu i może też w marcu, to były również osoby, które przeraziły się perspektywy tego, że wejdzie program Bezpieczny Kredyt 2%, a one wiedziały, że nie dostaną tego kredytu, bo nie spełniają założeń, na przykład już miały mieszkanie, a chciały sobie kupić większe mieszkanie. I te osoby właśnie postanowiły ruszyć wcześniej po zakupy i kupiły te mieszkania, bo bały się, że później będą droższe. Zresztą słusznie. Przypominam, ministerstwo nasze mówiło, nie będzie wzrostu cen mieszkań z powodu tego kredytu. No i co było? Był. I to potężny. Teraz ministerstwo, zapowiadając program Mieszkanie na start, również mówi, że nie będzie wzrostu cen mieszkań. No cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, jeżeli chcesz wiedzieć, co tu się dzieje, jakie są trendy, jakie są zmiany w prawie, co nowego może nas czekać, subskrybuj ten kanał, ale pisz nam koniecznie w komentarzach, co sądzisz w ogóle o programach takich wspierania zakupów, co sądzisz o również innych programach, na przykład działaniach Unii w kontekście oszczędności energii, tego nowego ładu, bo to drugie jest dosyć ciekawe. Niekoniecznie jeszcze dziś wiąże się z rynkiem nieruchomości, może tego nie widzimy, ale pamiętaj, że wchodzi dyrektywa APBD, która może spowodować znaczący wzrost kosztów budowy domów, nawet o kilkanaście albo nawet i więcej procent, a to przełoży się z pewnością na ceny, a co jest ciekawe, w Unii zaczęły się protesty i mamy do czynienia z protestami rolników w wielu krajach. I dlaczego ja na kanale nieruchomościowym mówię o rolnikach? Dlatego, że to jest chyba pierwszy raz, ja nie pamiętam, ale może było, ale ja nie pamiętam. To jest pierwszy taki protest w wielu krajach Unii, który zwrócony jest bezpośrednio przeciwko Unii, przeciwko pomysłom Brukseli. Czy Bruksela te protesty zlekceważy? Zobaczymy. A z czego protesty rolników wynikają? No, one, powiedziałbym tak,
pośrednio wynikają z programu właśnie oszczędzania energii Fit to 55, jego konsekwencji na przykład w ograniczaniu upraw poprzez plonów, poprzez ograniczanie stosowania nawozów sztucznych, no bo ich produkcja kosztuje mnóstwo energii, poza tym to zanieczyszcza środowisko, ograniczania pestycydów, wzrostów w ogóle wszelkich cen związanych z prowadzeniem rolnictwa. No i tak, to jest pierwsza grupa, która wyszła na ulicę. Ciekawe, czy Ursula von der Leyen powie im, że skoro nie stać ich na chleb, to niech jedzą ciasteczka. To się okaże. Zapraszam, subskrybuj ten kanał. Przypominam, że na stronie Semen24 tę samą audycję znajdziesz z wykresami i tymi tabelami w takiej bardziej statycznej formie i z jakimś dodatkowym jeszcze komentarzem, dodatkową wiedzą o tym, co nie może się zmieścić po prostu na tym kanale. Cześć, trzymajcie się ciepło.